Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Dziś został otwarty tunel drogowy pod Świną w Świnoujściu w ciągu drogi krajowej nr 93. Jest to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Świnoujścia, ale również turystów, którzy chętnie odwiedzają to miasto. Świnoujście leży w północno-zachodniej części naszego kraju i mieszka tutaj około 40 000 osób. Miasto położone jest na 3 głównych wyspach: Wolin, Uznam i Karsibur oraz wielu mniejszych. Łącznie w granicach miasta znajdują się 44 wyspy. Do tej pory jedynym racjonalnym sposobem dojechania z wyspy Wolin na Uznam i odwrotnie były 2 przeprawy promowe. Jedna znajduje się w centrum miasta, Warszów. Była to przeprawa promowa wyłącznie dla mieszkańców Świnoujścia. Druga przeprawa, centrum Karsibur, znajduje się na południu miasta. Z niej mogli korzystać wszyscy, zarówno mieszkańcy Świnoujścia, jak i turyści. Tędy też do miasta dojeżdżały samochody ciężarowe. Średni czas przeprawy przez Świnę wraz z oczekiwaniem na wjazd na prom zajmował około 40 minut, a w sezonie letnim wydłużał się nawet do kilku godzin. Promy, choć stanowią atrakcję turystyczną, są zawodne, a ich przepustowość jest ograniczona. Oczywiście można też z jednej wyspy na drugą dojechać autem, ale to wiąże się z koniecznością zrobienia bardzo dużego koła długości 270 km. Myślę, że mało kto wybierał taki sposób podróżowania. Konieczność korzystania z promów powodowała ogromną niedogodność nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów oraz przedsiębiorców działających na świnoujskim rynku. Długie kolejki oczekiwania na przeprawę, zwłaszcza w sezonie letnim, odstraszająco i negatywnie wpływały na wizerunek miasta. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarzało się, że Świnoujście było odcięte od reszty kraju, co z kolei zagrażało jego bezpieczeństwu. Budowa stałego połączenia docelowo rozwiązała ten problem. Od dziś tunel na stałe połączył 2 części Świnoujścia. W części lewobrzeżnej na wyspie Uznam mieszka około 80% ludności miasta. Tutaj znajduje się centrum usługowe, turystyczne, wypoczynkowe i uzdrowiskowe. Także tutaj zlokalizowane są najważniejsze instytucje administracyjne oraz końcowa stacja kolejowa Deutsche Bahn. Natomiast w części prawobrzeżnej na wyspie Wolin znajduje się terminal promowy Świnoujście, stacja kolejowa, skąd odjeżdżają pociągi do różnych części kraju, port morski Świnoujście, terminal LNG i inne. Po stronie zachodniej wlot do tunelu znajduje się w sąsiedztwie ulicy Karsiborskiej, natomiast na wschodzie na początku drogi krajowej nr 3, a za rok będzie to droga ekspresowa S3 przy ulicy Fińskiej, rozdzielająca wyspy Cieśnina-Świna, pełni m.in. funkcję toru wodnego do portu w Szczecinie. Inwestorem budowy tunelu była gmina Miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Całkowity koszt budowy tunelu pod Świną między wyspami Wolin i Uznam wyniósł około 900 milionów złotych, z czego około 775 milionów złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę kwoty z własnego budżetu dołożyło Miasto Świnoujście. Nadzór inżynierski pełniła firma Sweco. Wykonawcą prac było konsorcjum firm POR oraz Gulermak. Zadanie zrealizowane zostało w systemie Zaprojektuj i Zbuduj. Historia. Aby rozwiązać problem braku stałej przeprawy promowej, władze miasta analizowały zarówno budowę tunelu, jak i mostu. W latach 60. XX wieku miało miejsce spotkanie naukowców, którzy zaproponowali projekt przeprawy pod wodą. Tunel miał przechodzić na granicy terenów basenu południowego oraz portu wojennego. Do tunelu na wyspie Uznam miało się wjeżdżać w okolicy skrzyżowania ulicy 11 listopada z Grunwaldzką. Następnie trasa tunelu miała przebiegać dawnym torowiskiem obok cmentarza do terenów wojskowych. W roku 1996 Stanisław Morzejko, prezydent Świnoujścia w latach 1998-2000,
Powołał społeczny komitet budowy tunelu pod rzeką Świną w Świnoujściu. W roku 2010 władze Świnoujścia poinformowały, że posiadają dokumentację studialną, na podstawie której dokonano w późniejszym terminie rozstrzygnięć co do rodzaju i lokalizacji stałej przeprawy w Świnoujściu. Dokumentacja została wykonana zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komisji Europejskiej dla infrastruktury drogowej. Konsultacje i analizy prowadzone były w gronie różnych ekspertów oraz organizacji, którzy ostatecznie zdecydowali, że optymalnym wariantem budowy stałego połączenia w Świnoujściu będzie tunel. W 2014 roku miasto zleciło przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego tunelu. Udało się to dzięki wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Opracowanie zostało wykonane przez firmę Technical S.p.A. z Włoch na kwotę około 2,4 miliona złotych, z czego 1,9 miliona stanowiło dofinansowanie unijne. Mniej więcej w podobnym czasie budowa tunelu została wpisana do kontraktu terytorialnego, co umożliwiło jej ubieganie się o kolejne środki, tym razem już na budowę tunelu. W 2016 miasto Świnoujście złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji i we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy w formule Zaprojektuj i zbuduj. W kwietniu 2017 roku podpisano umowę z dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, co pozwoliło zapewnić finansowanie inwestycji. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tunelu została podpisana 17 września 2018 roku z trzecim oferentem konsorcjum firm POR, Gulermak oraz Energopol Szczecin, którego oferta wyniosła 793 miliony złotych. W 2020 w czerwcu maszyna TBM do drążenia tunelu została odebrana z Chin, a następnie drogą morską przypłynęła do Świnoujścia. Po 3 miesiącach statek przewożący maszynę TBM przypłynął do portu w Świnoujściu, a w marcu 2021 roku rozpoczęło się drążenie tunelu. Drążenie trwało do 19 września 2021 roku, czyli przez pół roku. Specyfikacja tunelu. Długość nowej przeprawy, a więc nowego przebiegu drogi krajowej nr 93 to 3,2 km, natomiast sam tunel ma długość 1,5 km. Jest jednorurowy i został wykonany przy użyciu technologii tarczy drążonej TBM. Średnica wewnętrzna tunelu ma 12 metrów, na którą składa się dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości 3,5 metra, a także tunel ewakuacyjny, który znajduje się poniżej jezdni. W najgłębszym miejscu droga przechodzi 38 metrów pod dnem Świny. Czas przejazdu nową przeprawą, jeśli nie będzie żadnego zdarzenia ani korku, powinien wynieść kilka minut. W tunelu będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę i radzę go przestrzegać. Cały przejazd będzie objęty systemem odcinkowego pomiaru prędkości. Na jego początku i końcu umieszczone zostaną kamery, które zarejestrują numer rejestracyjny oraz czas wjazdu i wyjazdu. System obliczy czas, który upłynął od chwili minięcia pierwszej bramki do momentu wyjechania z tunelu. Na tej podstawie wyliczy średnią prędkość przejazdu. Jeśli średnia prędkość będzie wyższa niż wyznaczony limit, kierowca otrzyma mandat karny. W sumie tunel pod Świną wraz z dojazdami monitorowany będzie przez 143 kamery. Co z promami? Piesi oraz rowerzyści nie będą mogli korzystać z tunelu, dlatego promy na przeprawie miejskiej będą pracować normalnie. Także jeśli wydarzyłby się jakiś wypadek lub konieczny byłby przegląd tunelu, to również w tym celu promy muszą cały czas być dostępne. Kursowanie promów Bielik na Świnie odbywać się będzie co 30 minut w godzinach od 6 do 22, o pełnej godzinie oraz o wpół. Nocą przeprawę obsłuży jeden prom. Przeprawa pozostanie bezpłatna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Świnoujście. Natomiast jeden prom, który kursował na południu, czyli Karsibur, ma służyć wyłącznie do przewozu pojazdów, które transportują materiały niebezpieczne. Takie pojazdy nie będą mogły poruszać się w tunelu. Komunikacja miejska po otwarciu tunelu. Otwarcie tunelu pod Świną zrewolucjonizuje komunikację w Świnoujściu. Samorząd zaplanował nowe rozwiązania tras autobusowych łączących prawo i lewobrzeżną część miasta.
Od czerwca dzięki tunelowi pod Świną przejazd pomiędzy wyspami Wolin i Uznam będzie trwał kilka minut. Miejskim autobusem dotrzemy z wyspy Uznam przez tunel do dworca PKP na Warszowie. Komunikacją miejską do centrum bez przesiadek dojadą mieszkańcy Karsiboru, Ognicy i Przytoru. Dziś świnoujska komunikacja autobusowa dysponuje 20 autobusami. Do końca roku planuje zakupić dodatkowe 5 autobusów niskoemisyjnych oraz 4 elektryczne dofinansowane ze środków unijnych. W planach jest wprowadzenie ulgi na przejazdy dla pasażerów, którzy pozostawią samochody na parkingach Park and Ride przy ulicy Okulnej, darmowy dzienny bilet dla kierowcy i pasażerów do 5 osób oraz na parkingu buforowym przy ulicy Steyera przy cmentarzu dzienny bilet parkingowy w wysokości 10 zł plus ulga 50% na przejazdy komunikacją miejską w dniu parkowania dla kierowcy i pasażerów do 5 osób. Nie będę omawiał szczegółowo poszczególnych linii autobusowych, w jaki sposób zostaną poprowadzone. Wrzucam schematy linii A, B, 5T i 7T po otwarciu tunelu. W celu szczegółowego zapoznania się zapraszam na stronę komunikacji miejskiej w Świnoujściu. Co zmieni otwarcie tunelu? Oprócz oczywistego połączenia obu części Świnoujścia, a także fizycznego połączenia miasta z resztą kraju, należy zauważyć, że otwarcie tunelu może wpłynąć na pewne potoki ruchu. Mam tu na myśli w dość szerokiej perspektywie trasę z Trójmiasta do Hamburga. Obecnie na tej trasie najszybsza droga to DK6, S6 i A6 i dalej drogami przez Niemcy. W roku 2025 ma zostać otwarta cała S6 od Koszalina do węzła Boże Pole Wielkie. Więc jeśli ktoś będzie chciał na linii Trójmiasto-Hamburg jechać przez Świnoujście, to będzie musiał przejechać po drogach jednojezdniowych raptem 57 km po drodze wojewódzkiej 108 pomiędzy S6 a S3, czyli między Płotami a Darłówkiem, a także około 73 km po drodze 110 ze Świnoujścia do autostrady A20 w okolicy miasta Jarmen. Dla osób z zachodniej części kraju będzie to najkrótsze połączenie na tej linii. Sam jestem ciekaw, czy sporo osób wybierze taką alternatywę. Co zmieni otwarcie drogi ekspresowej S3? W przyszłym roku planowane jest otwarcie drogi ekspresowej S3 od strony Szczecina. Droga ekspresowa skończy się na rondzie w miejscu, gdzie rozpoczyna się dojazd do tunelu. Dodatkowo do ronda dochodzą jeszcze inne drogi, w tym dojazd i wyjazd z przeprawy promowej. Łącznie do ronda będzie dochodziło 6 dróg i tyle samo będzie z niego odchodziło. A wyglądać to będzie następująco. Od strony wschodniej będzie wjazd i wyjazd z drogi ekspresowej S3 w stronę Szczecina. Następnie po stronie południowo-wschodniej będzie wjazd i wyjazd do dzielnicy Karsibór. Dalej po stronie południowo-zachodniej znajdować się będzie wjazd i wyjazd z ulicy Fińskiej. Tędy będą wyjeżdżały auta, które przypłynęły promem ze Szwecji. Następnie po stronie zachodniej wjazd i wyjazd z tunelu, czyli z wyspy Uznam. A dalej po stronie północno-zachodniej wjazd i wyjazd z ulicy Duńskiej. Tędy będzie się wjeżdżało na prom do Szwecji, ale również będą tędy dojeżdżali do ronda ci, którzy mieszkają na tym osiedlu. I ostatnia droga do ronda to ulica Skandynawska. Tędy będzie się dojeżdżało oraz wracało z osiedla po północnej stronie. Po co to wyliczam? Mam ogromne obawy, co się wydarzy za rok, jak zostanie otwarta droga S3. Obecnie, po otwarciu tunelu, ruch od strony Szczecina odbywać się będzie po drodze jednojezdniowej, więc nie ma aż takiego zagrożenia paraliżem, ponieważ auta będą dojeżdżały jeden po drugim na jednym pasie. Obawiam się jednak, że po otwarciu S3, szczególnie w wakacyjne weekendy, może tutaj dochodzić do korków, a nawet do paraliżu komunikacyjnego. Dodatkowo, jak przypłynie prom ze Szwecji, to mnóstwo aut nagle zacznie wyjeżdżać z promu od strony ulicy Fińskiej. Więc zarówno ci jadący S3 od strony Szczecina, ci jadący z promu oraz ci jadący od strony wyspy Uznam, a także mieszkańcy osiedli po tej stronie wyspy spotkają się na tym jednym rondzie. Rondo, mimo że jest sporych rozmiarów, nie jest rondem turbinowym. Da się tutaj wytyczyć rondo turbinowe i wskazać kierowcom, z którego pasa należy korzystać. To trochę załagodzi skutki paraliżu. Jeśli tak się nie stanie, to mam ogromne obawy z tak wykonaną organizacją ruchu w tym miejscu. Pierwotnie planowany był tutaj wiadukt nad rondem, który miał przeprowadzić ruch od strony S3 w stronę tunelu i odwrotnie. Wtedy główne potoki ruchu nie mieszałyby się ze sobą. Jednak czegoś zabrakło i wiadukty nie powstały. Dziękuję za uwagę. Dziękuję osobom wymienionym na znaku drogowym za pomoc w realizacji filmu, w szczególności pani Marcie Czerwińskiej z firmy POR. Bardzo się cieszę, że inwestycja powstała. Pozdrawiam, Radek.